PS5 w pionie czy w poziomie? Dzisiaj się dowiemy wszystkiego na ten temat, także zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani jakże ostatnią aferą, o której piszą w polskich portalach zagranicznych. Dwóch youtuberów puściło famę i każdy teraz się zastanawia i drapie po głowie. Rozpoczynamy. Ta konsola PS5 ma problem taki, że po pewnym czasie gry przegrzewa się. Już wam tłumaczę, co klient podał. Konsola głośno pracuje, coraz częściej pokazuje komunikat wysokiej temperatury, po czym się wyłącza. Ostatnio nie można pograć dłużej niż 30 minut. Konsola była używana w warunkach domowych. W ostatnich kilku miesiącach komunikaty stały się na tyle częste, że urządzenie nie funkcjonuje normalnie. Czyli w skrócie sprzęt jest niegrywalny. Ale przekonajmy się. Konsolę komisyjnie odpalmy, zobaczmy, czy daje obraz i zagrajmy w co nieco. Ja już przygotowałem moje God of War. Nie wsadzę, to PS5 All Digital. Nie zagramy na spłyty. Dobra, chowamy. I słuchajcie, tutaj nasuwa się pytanie zasadnicze. Czy ta konsola przegrzewa się dlatego, bo jest układ chłodzący zatkany, czy może jednak dlatego, że pracowała w pozycji pionowej i ten ciekły metal wyciekł? Ale najpierw komisyjnie sprawdźmy, czy faktycznie będzie komunikat. Leci to ta konsola niedługo. Już wchodzi na obroty. Patrz, konsola PS5 jest zbyt nagrzana. Wyłącz PS5 i odczekaj, aż temperatura obniży się. To nie jest możliwe, żeby układ chłodzący tak szybko nagrzałby się i zdążyłby się przegrzać, żeby dać komunikat. Tutaj bankowo nie ma ciekłego metalu na rdzeniu. Za chwilę to sprawdzimy. Ale ile ja jechałem? 20 sekund. Niemożliwe rzeczy. O! Odcięło konsolę PS5. Out of range. No to mamy, słuchajcie, bardzo fajny i ciekawy przypadek, który jest centralnie dopasowany do zaistniałej sytuacji i tego, co się dzieje w polskich mediach. Ja wam dziękuję wszystkim za te zapytania. Dzięki tym zapytaniom powstał właśnie ten materiał. Bierzemy się do roboty. I patrzcie na wentylator. Czyściutki jest, nie ma lipy. Nic złego tu się nie zadziało. Wygląda jak nówka. Możliwe, że klient czyścił. Zawsze to powiedzenie, jak dbasz, tak masz, przeważnie się sprawdza. Natomiast w tym wypadku może to nie być wina użytkownika. Ty, no ona jest czyściutka. No powiem wam, git. Jak wygląda wentylator? No zobaczcie, jeden z ładniejszych, jaki ja po prostu widziałem. On prezentuje się nad wyraz dobrze. Wszystko w normie, nie ma lipy. Układ chłodzący. Widać, że w środku jest generalnie czysto. I co dalej? Konsola wygląda w dalszym ciągu praktycznie jak nówka. Wyciągamy nasze serduszko. Komisyjnie zajrzyjmy do zasilacza. O ile tutaj jakiś brud na obudowie oczywiście jest dostępny, tak już same otwory wentylacyjne od zasilacza są jak najbardziej ok. Teraz zbliżamy się do naszego dania głównego, czyli układ chłodzący. I napiszcie mi już teraz, jak myślicie, ciekły metal uciekł poza obrys rdzenia, czy jednak tam coś innego jest nie tak? Jak myślicie? Dajcie znać. Tą płytę trzeba też odpowiednio podnieść, trochę nią poruszać, pogibać, żeby był właśnie ten charakterystyczny ruch, co ja wykonuję teraz. Tam są termopady piankowe i tak dalej, więc wiecie, o co chodzi. Trzeba się trochę z tym nagimnastykować, czasami szpatułą od tej strony podnieść delikatnie. Pyk i poszło. I patrzymy. Sam jestem ciekaw. Odwracamy. No i kurde, patrzcie to. Nie ma ciekłego metalu na rdzeniu. Została jego namiastka tylko i wyłącznie w tym rejonie. Zobaczcie, co jest grane. Tu jest ciekły metal na brzegu. Reszta się wylała dookoła tej pianki, która zabezpiecza przed ewentualnym wylaniem się, bo o tym jest głośno właśnie, że ciekły metal wylatuje na płytę główną i wykańcza PS5. A jak chłodzenie? No kurde, powiem wam, nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. Rozumiem, że ciekły metal uciekł na boki, jasne, wszystko ok. Natomiast to, co się tutaj zadziało, jest to kiepski żart. Tego ciekłego metalu w zasadzie nie ma w 90% na rdzeniu. Ta warstwa jest sucha. Masakra. I oczywiście powstaje zapytanie, skąd się to wzięło?
Czy konsola pracowała w pionie? Czy w poziomie? Ja uważam od samego początku, że jeżeli mamy sprzęt, który w środku oczywiście ma zaaplikowany ciekły metal, to urządzenie powinno zawsze pracować w pozycji poziomej. Dlaczego? Bo działa na to wszystko też m.in. grawitacja. Także te konsole PS4, dajmy na to Pro, które ogarniamy na ciekły metal, tak samo nasze zalecenie do klienta jest późniejsze takie właśnie, żeby ta konsola pracowała w pozycji poziomej, nie w pionie, bo on może wypłynąć. Chodzi o to, że ciekły metal opuści obręb rdzenia i robi się sytuacja taka jak tutaj. Odpalasz gierkę, 20 sekund w Gran Turismo 7 i konsola się wyłączyła. Moje zalecenie, używamy konsoli w poziomie. I zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że większość też z Was używa jej w pozycji pionowej i od 2 lat ta konsola pracuje cicho. Jasne, to jest wszystko akceptowalne. Sony pozwala na pozycję pionową, poziomą. Tak, okej. Ale właśnie plaga tych konsol to początek. Będzie tego coraz to więcej. Także lepiej dmuchać na zimne. Ja jestem tego zwolennikiem. Teraz przechodzimy do części praktycznej. Usuwamy ten ciekły metal i nakładamy co? Termopad PTM 7950 od pana Chińczyka. Ten materiał na ten moment to hit i zdania nie zmienię. Także dzisiaj ciekłemu metalowi mówimy no, nie, nara i użyjemy termopad w paście. Rozpoczynamy. Oto i on, T1000 w swojej najgorszej postaci, takiej, która nie jest w stanie utrzymać się w jednym miejscu. Minionek nam ładnie w powiększeniu pokazuje, co jest grane. Tutaj nie ma nigdzie materiału, przecież to jest jakiś dramat. A za to dookoła, zobaczcie, co jest grane. Wszędzie jest ciekły metal. A tutaj to już w ogóle, naprawdę spore ilości. Tak się wydaje, ale to jest przesada. Teraz pojawia się pytanie, jak zebrać ciekły metal? Metod jest kilka. Pierwsza z nich to użycie strzykawki i odciągamy tyle, ile się da. I ja dzisiaj dokładnie właśnie to zrobię. Odciągamy tłok. I zobaczymy, co będziemy tutaj w stanie zdziałać. O, idzie. Zrzucamy pierwszy balast. Teraz górna część. Ciekły metal zebrany na tyle, ile się dało. Bierzemy patyczki i lecimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaraz będzie myju, szuruburu. Patyczkiem. Zostały takie mikrokropeczki ciekłego metalu. Biedny, nie ma się gdzie podziać. Teraz bierzemy klasycznie szmatkę. Jakby ktoś pytał, szmatki dostępne w katemedia.pl. I czyścimy dziada. Na układzie chłodzącym widać delikatnie taki mega delikatny wżer, ale tutaj już nie ma co kombinować. Termopad PTM-a ładnie to wypełni, zresztą będzie słychać. Czas na drugie danie, płyta główna. I znowu zaczynamy to samo co wtedy. Strzykawka, przykładamy i odciągamy. No i mamy co? Mamy wrzery na rdzeniu. To jest najgorsze, co może być. To jest bardzo niefajne. Teraz kolejny temat, jaki wykonam. Usunę tą gąbkę, czyli materiał, który chronił przed ewentualnym wypłynięciem ciekłego metalu w stronę płyty. O tym właśnie trąbili zagraniczni youtuberzy, że ciekły metal wylatuje poza obrys procesora, ubija konsolę i w ogóle. A polskie serwisy
informacyjne napisały o tym. I teraz, żeby tą gąbkę usunąć, trzeba będzie podważyć z każdej strony. O, cyk. I tu jest podklejone taką uszczelką dwustronnie klejącą. Coś jak na telefonach komórkowych. Podnosimy. Trzyma. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzyma jeszcze i pyk. Więc ta uszczeleczka jest solidnie zabezpieczona, bo od spodu jest właśnie dwustronnie klejąca taśma, zapewne jakiś VHB albo coś w ten deseń, także to jest ultra mocny klej. Przez niego tutaj nic nie przeleci. Tego materiału już nie będziemy używali, także out. Większa część już drogi za nami, więc tutaj wiadomo, kosmetyka, bo tu słuchajcie, jeszcze tego ciekłego metalu zawsze coś ich zostanie i znowu szmatka, terpentynka, bo ciekły metal jej nie lubi i smarujemy. Nie ma się do czego przyczepić. Z jednym małym ale. Zobaczcie na rdzeń. Rdzeń ma wrzery. Ale przestrzegam, nie są to jakieś tam wrzery mega drastyczne, że nagle, nie wiem, paznokcia sobie złamię, jak będę jeździł po tym rdzeniu. On jest ultra gładki, ale widać, że ciekły metal wszedł w reakcję z rdzeniem. To jest, mówię wam, ultra gładka powierzchnia. Więc można by to było polerować, tylko zawsze to jest do zastanowienia, czy robić to, czy nie. Myślę, że nie będziemy ryzykowali. Bierzemy naszą linijkę dla fanów lutownicy i nie tylko i mierzymy rdzeń. 24 na 15. Docinamy, kładziemy. I oczywiście, tak jak wspominałem na live'ach, największa trudność z tym termopadem jest taka, że trzeba usunąć z niego folię. Są do tego specjalne te aplikatory, natomiast ja jestem zwolennikiem używania penset, pincet, wiecie jak jest. Teraz w zasadzie jedno podejście, ale nie powinno być większych problemów. Pamiętajcie, że ten termopad jeszcze delikatnie na boki rozejdzie się. To nie jest tak, że on dochodzi 1 na 1. Nawet jakbyśmy zrobili go ciut mniejszego, on jeszcze na boki wyjdzie, bo docisk rdzenia spowoduje rozepchnięcie się materiału. Usuwamy folię. Czasami się zdarzy tak, że mamy powietrze jakieś, ale tym się nie przejmujmy. To wszystko odpowiednio wypełni się. Te pory się wypełnią. Tak będę je nazywał. Teraz najważniejszy moment, żeby z tą płytą nie kombinować. Wkładamy ją na raz. A nie, że ją włożymy, podniesiemy, zaczniemy majtać. Nie. Tu mamy jedną szansę. I słuchajcie, trzymając płytę pod takim kątem, pokażę wam coś. W tym miejscu na płycie mamy takiego cycka. I musimy właśnie opuszczać płytę powoli, naprowadzając ten cycek w ten otwór. To wszystko samo naturalnie siądzie i nie trzeba kombinować. Ja nawet go nie dociskam za mocno. I teraz klasycznie, klam przykręcony i wracamy z tymi puzzlami na swoje stare miejsce. I powiem wam, że dla mnie osobiście ten moment, kiedy wkręcam już te śruby dookoła, to jest taka, aż mi brakuje słowa, ulga, centralnie ulga. Więc już jestem taki, wiecie, na wylocie. Konsola skręcona, podłączamy, sprawdzamy Gran Turismo.
A jeszcze jedna rzecz. Teraz możemy śmiało na tej konsoli grać w pozycji pionowej. Dlaczego? Bo ciekły metal z niej nie wyleci do dołu i tak dalej. Nic złego się już nie zadzieje. To jest rozwiązanie typu 2 w 1, jakby nie patrzeć. Będzie cicho i będzie praktycznie. Gdzie jest pad? Dobra, odpalamy ją. Za pierwszym razem zapewne wyskoczy informacja o odbudowywaniu bazy danych, bo poprzednim razem konsola odcięła awaryjnie. I to też trzeba mieć na uwadze, że jak taką konsolę nam wyłączy, nie wiem, 20 razy pod rząd, to możemy stracić to, co jest w dysku wewnętrznym konsoli. O, już monitor się wzbudził, mamy niebieską lampeczkę. O, jest to, co mówiłem, po ukończeniu naprawy konsola PS5 zostanie automatycznie uruchomiona ponownie. To co, startujemy z Gran Turismo 7. Grę ustawiłem w tym trybie Ray Tracing, żeby ewentualnie szybciej konsolę obciążyć. I teraz jesteśmy w tym samym momencie, co wtedy, czyli pierwszy tor, pierwsza jazda i zobaczymy, czy przejedziemy to i konsola będzie cicho chodziła, czy jednak za chwilę stanie się to samo, co wtedy. Ale ja tu nie wierzę w to. I zaczynamy. Ja płonę, ale uwierzcie mi, że jestem zadowolony, bo w tym momencie właśnie ta konsola się wyłączyła wtedy. Przegrzała się, była informacja o przegrzaniu konsoli. A teraz jest ultra cicho. Nie słychać konsoli w ogóle. Powiem wam, że dawno nie grałem w Gran Turismo. Ale to są czasy, kiedy było się małolatem i grało na PlayStation 1. Gran Turismo 1. Kto pamięta, ten wie. Także słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Pokazałem co i jak. Temat konsola pion poziom załatwiony. Konsola oczywiście ma problemy z tym. Metal ucieka, konsole się przegrzewają. Pytanie, czy Sony zacznie się do tego przyznawać, będzie oświadczenie jakieś oficjalne, czy może jednak potem będzie informacja, że jakiś wariat Polak wsadził termopad, konsola działa cicho. Kończąc, subskrybujcie kanał, komentujcie. Jesteśmy na następnym live'ie, ewentualnie na kolejnym filmie. Dzięki, cześć, hej!